Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas na golenie głowy. Snowy obiecał, Snowy mówi i tak jest. Słuchajcie, czas zrobić z tym porządek. Na twarzy jako tako zamieszanie ogarnięte, ale na głowie absolutnie nie. Zobaczcie na te kudły, już jakieś grzywy, już jakieś przedziałki, już, że tak powiem, za chwilę mokrą włożkę, albo trwałą trzeba robić i ja tego nie chcę, trzeba się tego pozbyć. Słuchajcie, zamieszanie na twarzy nam zrobił Rex Page. Dokładnie tak, maszynka, która nie do końca jest w mojej konwencji, jeżeli chodzi o wszelkie preferencje, ale może rzeczywiście daje radę na głowie. Spójrzcie, ta głowica, no jakby tak całkiem sensownie wygląda, jeżeli chodzi o takie powierzchnie półkoliste, nie do końca płaskie, żeby było śmiesznie, w ogóle nie płaskie, na szczęście nie kanciate. Więc słuchajcie, sprawdźmy, co Rex Page wyprawia na głowie, bo ja chcę się tego pozbyć. Nie może tak być, po prostu nie może tak być. Zapraszamy do Rexa Page personę Comfort Coated. Ostatnio jakoś tam współpracowała, jeżeli chodzi o kwestie twarzy i musimy zweryfikować ją na głowie. Drugie golenie żyletki. Ostatnie już. Ja nie preferuję 3. 2 golenia i do widzenia. Chyba że jest to żyletka ewidentnie, która chce być tylko i wyłącznie raz golona, to też golimy i out. A na pewno pamiętajmy, żyletki węglowe zawsze po jednym razie do pojemnika. Nie bawimy się w jakieś suszanie i tak dalej, bo charakterystyka, z czego jest żyletka zrobiona, naprawdę uprzykrzy nam to drugie golenie na tyle skutecznie, że nam się odechce. Więc pamiętajmy, żyletki węglowe po jednym użyciu. Do widzenia. Słuchajcie, załadowany sprzęt, fajnie to wygląda. Czy fajnie goli, czy lepiej niż na twarzy? Nie wiem, ale już się niedługo dowiem. Czym dzisiaj się golimy? Słuchajcie, spróbujmy jeszcze przeciągnąć, bo trafił do mnie produkt. Pośredniczył w nim Japurek, pozdrawiam Łukasz, ale tak naprawdę produkt nam tu podesłał Kuba z opowieści przy kawie. Dziękuję Kuba. Weryfikujemy Gillette Skin Shave Cream Ultra Sensitive. Ogólnie rzecz biorąc, kontynuujemy produkty, które nie potrzebują pędzla, ale ewidentnie te włosy potrzebują golenia i podobno te produkty nam w tym pomogą. Już mieliśmy parę kwestii. Odsyłam do tak zwanej playlisty z golenia głowy. Tam sobie wszystkie odcinki możecie posegregowane obejrzeć, nadrobić. Jeżeli ktoś jeszcze nie robił, oglądajmy. Serial Snowy'ego warto oglądać na bieżąco. Co nie zmienia faktu, że ci tych, co lubią golić głowę, golą głowę i chcą, żebym golił głowę, odkryjmy Gillette Skin. Słuchajcie, co tutaj mamy? Mamy 175 ml dobroci w takiej tubie plastikowej, bardzo ładna, biała, magiczne. Sensitive, jak widzę, ultra i sensitive, to czasami mi się ta czerwona lampa tam odpala, bo to różnie jest z tymi produktami. Te wszystkie sensitive, tak jak w dietetyce light, to jest efekt absolutnie często odwrotny. Wystarczy świadomość produktu i w tym się okazuje, że to jest tylko bajer reklamowy, marketingowy. Ale tutaj mamy Procter & Gamble Gillette. Mamy tutaj brak alkoholu i brak jakichś wszelkich barwników i innych kwestii. Miło. Mamy, co się producent tutaj określa, masło shea z witaminą E. Miło. I co mamy? Mimo że tutaj jest British Skin Foundation, to jednak tutaj można by zobaczyć ręką, to jest akurat logo tej fundacji, ale dokładnie to jest nasz dzisiejszy pędzel, czyli jednym słowem standardowo, tak jak z tymi produktami. Zresztą tutaj jest łopatologiczna, obrazkowa instrukcja, czyli tak, przygotowujemy zarost wcześniej, czyli głowę. Ta głowa już jest umyta. Jeżeli tu golimy, też przygotowujemy, bo nikt nie mówił, że musi być na głowie. Obrazki wręcz pokazują, że to jest na twarzy, ale jak wiecie, ja nie lubię tutaj takich wynalazków. Głowa to jest dobre miejsce do tych wszelkich kwestii. Myjemy głowę, to jest pierwsza rzecz. Wytrzymy ją sobie, to jest druga rzecz. W momencie, gdy chcemy nałożyć na wilgotną rękę, skórę, troszkę tej dobroci, robimy miszmasz na głowie, czyli dobry poślizg. Golimy, spłukujemy i tak do skutku. Sprawdźmy, czy to działa. Co po goleniu, to po goleniu.
A dzisiaj ciekawa niespodzianka. Słuchajcie, Gillette Skin Shave Cream. Lecimy. Bo już tutaj Rex Page nam czeka na tak zwane akcje. No tak to z włosami nie może być, słuchajcie, panowie i panie, nie usnął jego na pewno, no po prostu, no nie. Ale już niedługo pozbędziemy się tego. Słuchajcie, otwieramy, wypuszczamy i lecimy. Co tu mamy? Perlista taka, no tutaj już jest ewidentnie, to nie jest biały, to jest taka kość słoniowa. Powiem szczerze, już nie jest to takie świecące jak chociażby wszelkie kwestie Urydela. Nie. Tutaj już mamy troszkę inaczej. No i nakładamy sobie to cudo na głowę. Jak to będzie, że tak powiem, się zachowywać, zaraz Wam powiem. Na pewno Rex Page nie będzie zbytnio zadowolony. Z czego? Z tego, że będzie się zaklejał, bo pamiętajmy, że te produkty, takie żelopodobne, potrafią się troszkę pokleić. Mamy trochę tego na głowie, ale zrobiła nam się gęsta skorupa. Czyli co? Czyli wody. Wody, jak mawiał wielbłąd na środku pustyni. Musimy coś tutaj pozytywnego zrobić, jeżeli chodzi o kwestię powierzchni, żeby żyletka nam się nie zakleiła po 3 ruchach. Znowu troszkę wody. Zobaczcie, zaczyna nam się to rozrzedzać. Czapkę sobie malujemy. Fajny pędzel, nie? Na promocji kupiłem. Darmo dawali. Powiem Wam, fajnie. Idę sobie na rynku. Chcesz Pan pędzel? Darmo oddam, jak to mówią niektórzy lokalsi. I co? I dostałem. Używam go sobie. Także powiem szczerze, chyba już powoli. Jeszcze troszeczkę wody. Troszeczkę dosłownie. I już będzie. O! Zaczyna się ten taki fajny poślizg. Takie świecenie się. I chyba to już właśnie jest ten moment, że będziemy finalizować rozprowadzanie produktu. Powiem szczerze, fajnie, o wiele lepiej się rozprowadza niż kwestie, które znam z poprzednich produktów. Także tu jest na plus. Bardzo łatwo to rozrobić, bardzo łatwo to wyrobić i powiem szczerze, więcej piany mam niż w wcześniejszych produktach tej konstrukcji, bo tu jakakolwiek piana jest, a wcześniejszych wiecie ile było? Nic nie było. Więc tak. Słuchajcie, Rex Page, ja Cię bardzo ładnie proszę, weź Ty się chłopie do roboty, odczaruj i zadziałaj coś. Po pierwsze, żeby to było sensownie, a po drugie, żebym ja naprawdę przychylniejszym okiem na Ciebie spojrzał. Może to jest maszynka do tak zwanej głowy. Pierwsze przejście z włosem. Tak, prowadzimy Panią na czapeczce. Korzystamy z tej głowicy, która jest taka nawet ciekawa, jeżeli chodzi o kwestię. Na czole na szczęście mi włosy nie rosną, ale z sumienności pianę warto ściągnąć. Na głowie też głośno pracuje, tak samo dokładnie jak na twarzy. Taka charakterystyka tych Rexów. Bynajmniej Ian, a już na pewno Page. To jest mistrzostwo świata, tu jest rubinek. Naczyniak rubinkowaty, jak pamiętacie, który potrafi nam tutaj zrobić wodospad krwi, dlatego omijamy. Pamiętamy, wszelkie niedoskonałości omijamy. Żyletka po prostu się drze w maszynce, maszynka też. No i lecimy. Tutaj zaraz będziemy wchodzić. Ostatnio niektórzy z moich widzów pisali, subskrybentów, jak Ty możesz Snowy golić coś, czego nie widzisz? No pewnie, że mogę. Niektórzy stosują te tam lusterka, nie lusterka, ale po co to? Wystarczy kwestia przyzwyczajenia, słuchajcie. To jest w naszej głowie, że nie golimy, zawsze musimy wszystko widzieć, co golimy. Nie. Wystarczy najzwyczajniej w świecie trochę wprawy, trochę odwagi, trochę zrozumienia ze sprzętem, trochę jakości z tradycyjnego golenia i chęci, ciekawości, jak to jest z żyletką na głowie, czy z innym ostrzem. Kuba z opowieści przy kawie, który nam tutaj pożyczył ten kremik, naprawdę polecam, zapraszam na jego kanał. Bardzo ciekawe różne anegdoty. Kubuś nam opowiada zawsze. Też świetne doświadczenie, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie.
i też goli głowę. Dlatego zapraszam na kanał Kuby, jeżeli ktoś chce sobie zerknąć też cokolwiek z golenia głowy, bo warto. No słuchajcie, efektywność. Tak, nie mówimy. Pierwsze przejście Snowy, trzyma się swoich zasad. Nie będziemy tutaj opowiadać. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeżeli chodzi o pierwsze z włosem, szału nie ma, tak jak na twarzy nie było. Zobaczcie, dużo tego zostało i to się, że tak pięknie aktywuje. Tylko dostaje trochę wody i się wścieka. Naprawdę się wścieka ten kremik, czyli bardzo fajnie. Słuchajcie, współpracuje, zostaje na skórze i bardzo miło. Dodajemy trochę jednak nowej powierzchni. No mówię, że kość słoniowa. Taki bardzo ładny. Bardzo fajnie tutaj z tego można wytworzyć cokolwiek. Nawet wizualnie, słuchajcie, to nie jest żadna dla jasności wzorcowa piana, która nam będzie tutaj wybuchać jak z pięknego mydła w tyglu. Ale nie, no, zobaczcie, no Gillette stworzył coś, co się pieni. Stworzył coś, co daje taką realną imitację piany. No, powiem wam szczerze, nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Nawet jak ktoś jest początkujący i chce widzieć dokładnie, jaką powierzchnię już ogolił, a jaką nie ogolił, to też jest troszkę łatwiej. Słuchajcie, te produkty albo się lubi, albo wcale nie. Moim zdaniem one mają sens, jak jedziemy. Urlop, delegacja, cokolwiek, do kogoś, jakieś goście, jakieś wielodniowe imprezy i chcemy, że tak powiem, się pozbyć tego czegoś z głowy i szybko śmignąć, to naprawdę ma sens. Dlatego też je prezentujemy, ale tak wrócimy do wyrabiania w misce i prawdziwych, realnych produktów z tradycyjnego golenia, które będziemy weryfikować na głowie. Słuchajcie, kolejne przejście. Tu to już nie ma żadnego w poprzek, jak wiecie. Ja robię z włosem i pod włos. Tak długo, aż będzie w porządku, a później poprawki wedle uznania. Na głowie to już naprawdę mapa zarostu to już jest taki indywidualny temat. Zresztą jak każdy, wszędzie, ale no powiedzmy, że na głowie jest totalnie różniście. No, jest głośno. Wyczuwamy żyletkę na twarzy, czyli standardowo u Rexa Page'a zwiedza nam żyletka skórę. Szkoda tylko, że ta żyletka, która, że tak powiem, się tutaj tak panoszy po naszej skórze i dużo nam opowiada ciekawych bajek, absolutnie nie ma przełożenia na efektywność. I dlatego właśnie ten Rex Page to nie do końca moja bajka. Ale słuchajcie, coś tutaj nam zanika, jeżeli chodzi o kwestię włosów. Czyli robi coś. I co ciekawe, słuchajcie, nie ma takiego dramatu, jeżeli chodzi o zaklejanie się. Myślałem, że będzie gorzej. Jednym słowem, ten Gillette też nie jest jakimś dramatem żelowym, glutowym, ale warto, rozprowadzając to po twarzy, już widzę, dodawać wody, żeby nie zrobić z tego takiego gluta totalnego, takiej masy. Nie bójmy się, a jak to nieprzyjemnie pracuje. Oj. Powiem wam szczerze, mam to samo, co miałem na żuchwie. Dokładnie tak samo skwierczy i się zawija. Nie jest to przyjemne golenie. O, właśnie to nie jest. No nie jest. Tak, jak Snowy zamyka oczy, to nie do końca sprawia mu to przyjemność. A lecimy pod włos. Jest ten efekt żuchwy na Snowego głowie, tylko spotęgowany. Nie takich goleń oczekuję. Ale dobra. Czego się nie robi, żeby poznać maszynkę, nie? A przy okazji wam pokazać. Pamiętajmy, że te specyfiki to też nie jest wybitność, jeżeli chodzi o poślizg. I taki Rex Page nam to, że tak się wyrażę, egzekwuje z dosyć dużą brutalnością. On daje poślizg, ten Gillette. Mówię o Shave Cream. Ultra Sensitive. Ale no, powiem szczerze, totalnego szału nie ma. A jeżeli chodzi o głowicę, która pracuje teraz mi na właśnie skróconych włosach pod włos, no też szału nie ma.
Tak wam powiem. Nie jestem fanem, absolutnie. Słyszycie to skwierczenie? Moja skóra to samo słyszy, bo żyletka dokładnie tak zaczęła pracować właśnie na takich krótkich włoskach. Na szczęście już jest ich trochę mało, więc one się... Pozbywam się ich, bo najgorsze co by było mieć takie odczucia na głowie i się ich nie pozbywać. To wtedy byłoby naprawdę mało zabawnie. Mało zabawnie. Krawędź za uchem, tam gdzie zaczynają się włosy. To jest właśnie to miejsce, gdzie zawsze zostawiam. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedno przejście i poprawki, bo niestety z tą efektywnością nie ma opcji, żebym ja tak poszedł sobie z tak niedogoloną głową. Więc robimy jeszcze jedno. A szczególnie nie jest to ani wybitny... Zobaczcie, widzicie? Znowu się nakręca. Trochę wody dostał i jest dobrze. Nie jest to na tyle wybitny produkt, acz nie jest zły dla jasności. Nie jest zły, ale nie jest na tyle wybitny produkt, a maszynka nie jest na tyle bezproblemowa, intuicyjna i żebym ja sobie tak śmigał po prostu bez żadnego poślizgu. No tak się bawić nie będziemy, a na pewno ja nie chcę, ale czuję pod ręką, że tutaj mam schodki, wszędzie schodki. No trzeba to wszystko poprawiać. Czyli kolejna nauka cierpliwości już nie tylko na twarzy, ale tylko też na głowie. Dobra, słuchajcie. Normalnie powiedział tak. Maszynka dla początkujących nie ma problemu. Przecież nie muszą się tak głęboko dogadać i tak dalej. Ale te chwilowe wibracje żyletki naprawdę nie są jakieś super przyjemne. Ja nie chcę, żeby początkujący to odczuwali, więc ogólnie rzecz biorąc ja się nie podpiszę pod tezą, że to jest maszynka dla początkujących. Każdy niech sobie decyduje jak chce, wedle własnego uznania. O, właśnie. No teraz już troszkę lepiej, bo się pozbywamy, ale zobaczcie, no kolejne przejście i to takie pełne przejście, nie żadne poprawki. Jednym słowem, efektywność Page'a jest jaka jest. Tak jest, ale teraz już przynajmniej... Wiecie co najgorsze? Najbardziej nieprzyjemne jest drugie przejście. I na twarzy i na głowie, jeżeli chodzi o Page'a. Właśnie gdy te włoski nie są takie ultra już cienkie do wycięcie, czyli na heblowanie, są jeszcze na tyle zauważalne, że żyletka je widzi i w tym momencie zaczyna się konflikt interesów między przyjemnością a goleniem. Trzecie i czwarte przejście, czy na twarzy, czy na głowie, już jest takie spokojniejsze, jeżeli chodzi o kwestie, bo już tam takie docinamy po prostu. Bawimy się w sztukmistrza, który dokańcza robotę, bo ta robota naprawdę absolutnie potrzebuje dużo wytrwałości, bynajmniej z tym sprzętem w ręce. Jedna z najmniej efektywnych maszynek przy tak poczuciu niepotrzebnej, wzrastającej agresji, czy może tak, czucia żyletki na głowie, bo to też jak agresja rośnie, a ja mam skuteczną, ewidentną maszynkę, to jest wszystko w porządku, bo taka jest charakterystyka, po prostu czujesz żyletkę, jest agresja, jest skuteczność, wszystko się zgadza. Tutaj mi wzrasta poczucie żyletki, ale no absolutnie nie idzie za tym jakiekolwiek sensowne poczucie efektywności. Co lubię w aluminiowych maszynkach na głowie? Wręcz uwielbiam, jak dobrze wiecie, to, że ona jest leciutka. Jest absolutna funkcjonalność takiego sprzętu i to jest świetne. To jest po prostu świetne, jeżeli chodzi o kwestie. Ja wiem, są dwie szkoły. Jedna jest właśnie ta lekka funkcjonalność, czyli aluminiowe albo tytanowe maszynki, ale druga jest ta szkoła stara, czyli musi być ciężka maszynka, grawitacja robi robotę, maszynka sama schodzi i wszystko zgadza. Owszem, ale jeżeli masz wyczucie w ręce, jeżeli nie dociskasz bez sensu, albo masz poziom dociskania, bo nikt nie powiedział, że nie można sobie docisnąć maszynki, na pewno nie na początku, ale później to ty sobie rób, człowieku, co sobie uważasz. Czy ja ci będę bronił dociskania? Sam ją dociskam cały czas, żeby było dobrze dogolone.
Więc no, hipokrytą bym był, gdybym powiedział, że się nie dociska. Jeżeli już masz opanowaną technikę i umiesz wyczuć, żebyś sobie na tyle nie zrobił krzywdy, to w tym momencie sobie coś tam możesz docisnąć. Twoja sprawa. Ważne, żebyś nie zrobił sobie krzywdy i żeby to było przyjemne golenie, a nie nieprzyjemne. No i przede wszystkim, żeby poziom finalny był taki, jak ty oczekujesz. Słuchajcie, jeszcze jakieś takie dynksy. Jeszcze. Muszę zobaczyć tutaj. Tył już jest fajnie, bardzo fajnie, no bo to jest powierzchnia, że tak się wyrażę, góra-dół i te sprawy. Ale tutaj, gdzie mamy obłości, jeszcze trzeba poprawiać. No i dokładnie zaczyna się ta walka, która jest na twarzy z Page'em. Że on nam... Wiecie co, ja mogę być cierpliwy i okej, nie ma najmniejszego problemu, no ale tutaj jednak wolałbym, żeby się działo to relatywnie szybciej. Trochę za dużo wody daliśmy, zaczął się robić jogurt, który nam ścieka z twarzy, no ale dobra. Page, ja cię ładnie proszę. Ja wiem, że ty od pierwszego razu się ze mną droczysz. Ej, kolego, się ze mną droczysz i nie idziesz mi na rękę. Ja to wszystko rozumiem. My nie musimy się lubić, my nie musimy się kochać, ale musimy się, kolego, szanować. Więc ja cię ładnie proszę. Dokończmy robotę i rozejdźmy się w zgodzie. Wrócisz do swojego bercika i sprawa zamknięta. Okej. Już prawie, słuchajcie. No nie. Niesamowite po prostu. Skwierczy, drapie, włosy dalej na głowie, no. No. Słyszycie? O, słyszycie? Wiecie co? Ja nie będę już orał więcej skóry, ja nie będę się denerwował, ja nie będę sobie tego robił, co nie zmienia faktu, że efekt jest taki, że tak, tył jest fajnie ogolony, bardzo fajnie wręcz, dało się, u góry jest ok, te moje boki takie tutaj, gdzie wszystkie inne maszynki bez najmniejszego problemu robią robotę, on tutaj no nie potrafi. Dobra. Nie będziemy się denerwować. Słuchajcie, nie jest źle. Po prostu pół dnia szybciej będzie następne golenie głowy. No, taki jest efekt finalny. Pół dnia szybciej. Wycieramy nadwyżkę. Czy jesteśmy ogoleni? Jesteśmy. Czy było to super przyjemne golenie? Pierwszy raz zamknąłem oczy. Nie zmrużyłem. Zamknąłem oczy na goleniu. Nie zdarzało się to jeszcze, ale ogólnie rzecz biorąc się zdarzyło. Słuchajcie, są jakieś takie, schowaśki tutaj pod włos. Tu jest dobrze, z tyłu jest całkiem naprawdę satysfakcjonująco. Dogoli się następnym razem, po prostu szybciej będzie golenie głowy. Czy jestem ogolony? Jestem. Czy było to komfortowe, świetne golenie? Sami widzieliście. Czy jest efektywność taka absolutnie lepsza niż na twarzy? Sami widzieliście. Czyli nie. Czy trzeba się znowu heblować tak jak na twarzy, żeby na głowie też było fajnie? Tak. Znowu mnie uczyła cierpliwości. Czy ta cierpliwość się opłaca? No, opłaca się, bo jesteśmy ogoleni, ale ja znowu nie do końca tego oczekuję, więc to jest kolejna płaszczyzna, kiedy się nie możemy się dogadać z Rexem Page'em. I tak jak mam potężną, jeżeli chodzi o kwestię szacunku za wykonanie, bo świetna maszynka, pięknie wygląda, w jedynym słusznym, bardzo ładnym kolorze, tak jak ona wchodzi do pracy, to przestaje, że tak powiem, ze mną współpracować. No, nie moja bajka. Nie moja bajka. Ale moją bajką jest co? Zobaczcie, widzicie? Światło odbijające się w czaszce. Aerodynamiczna fryzurka. Na dworzu piękne słoneczko. Tutaj wszystko się zgadza. Elegancko. Już nie muszę mokrej włożki sobie robić, ani trwałej na głowie. Ta fryzura jest dla mnie optymalna. I tak większość życia.
Słuchajcie, co po goleniu? Bo po goleniu musi się coś odbyć. Po pierwsze, żeby to zdezynfekować, po drugie, żeby było trochę zapachu, po trzecie, pamiętacie, mówiłem, że na głowie te balsamy to u Snowiego zdają egzamin. Mam dla Was jakieś rozwiązanie, czyli i to, i to, i to. I zapach, i aftershave, ale też balsam w jednym. Czyli co? Czyli Bullfrog Agnostico. Dokładnie tak. Czyli bycza żaba w dosłownym tłumaczeniu i agnostyk. No po prostu. Lociono de Pobarba Aftershave Lotion. 150 ml w takim plastikowym, niestety, opakowaniu. Wiecie dobrze, że ja lubię jednak szkło, ale okej. I co tutaj mamy? Tutaj mamy taki przezroczysty glut. Słyszycie to? Ani to aftershave, ani to balsam. Takie wszystko w jednym. I najbardziej zabawne, że jeszcze tutaj mamy zapach. Cena tego nie jest mała, od razu mówię, jak na taką małą buteleczkę. Made in Italy, czyli Włosi. Włosi jako tradycja, jako ojczyzna tradycyjnego golenia wiedzą absolutnie, jak dobrze wiemy, jak robić produkty do tradycyjnego golenia. Jeżeli chodzi o kwestię tej firmy, czyli byczek żabi, no to tak, nie są do końca to ceny takie super przyjemne, ale za jakość się płaci. Zobaczcie, jak to fajnie wycieka. Jest to taki glutek, jest to takie, no właśnie, jakże przyjemne, anyżowe spotkanie. Słuchajcie, czysty anyż. Dokładnie tak. I zobaczcie, co tu się teraz zadzieje. Zobaczcie, co tu się teraz zadzieje. Owszem, już czuję troszeczkę szczypania, czyli Page tutaj przez te wszystkie wariacje na głowie troszeczkę tą skórę umęczył. Nie jest to umęczenie na zasadzie jakichś krwawień i tak dalej, no ale jest. I zobaczcie, świecące, lekko tłustawe, nie wiadomo co, bo to jest wszystko w jednym, ale naprawdę jest to bardzo ładny, przyjemny. Tu jest takie wymieszanie anyżu, troszeczkę drzew w tym też jest i jakaś lekka domieszka zieleni. Powiem Wam szczerze, bardzo przyjemne. Jeżeli ktoś z Was lubił za dziecka takie żelki anyżowe, kojarzycie, to jest właśnie bardzo, ale bardzo podobny zapach, ale przełamany właśnie tym lekko drzewiastym i jeszcze delikatnie zielonym elementem zapachowym. I powiem szczerze, zobaczcie, to się zaczyna bardzo mocno kleić, ale to wszystko zaraz zacznie się wchłaniać. I co ciekawe, macie zapach, macie dezynfekcję, bo podpiekło, lekko podpiekło, czyli tutaj jest też dezynfekcja. To nie jest taki typowy balsam, który praktycznie tylko tworzy film i odżywia, ale też właśnie ma w sobie to, że tu się tworzy film. Zobaczcie, tu jest normalnie jak wysoki połysk, jak dobry lakier i dobra polerka. Także słuchajcie, ciekawa koncepcja, ciekawa pozycja. Jeżeli ktoś z Was lubi takie klimaty i lubi sobie ułatwiać, to firma Bullfrog Agnostico polecam, naprawdę. Próbowałem nieraz, moja skóra to bardzo fajnie toleruje, tworzy się bardzo przyjemna powłoka, to już zaczyna się wchłaniać, jeszcze parę minut jest potrzebne, ale zostanie taki film, zapach i zaopiekowanie skóry w jednym. Jest to rozwiązanie? No jest. Słuchajcie, Gillette Skin Shave Cream. Jakbym to podsumował? Czy daje lepszy poślizg niż na przykład Ryzel produkty? Nie. Czy jest lepszy w czymś niż Ryzel produkty? Tak. O wiele tak, bo ma ten gen tworzenia piany. Czyli jednym słowem, jak sobie, tak jak widzieliście, dopompujemy trochę wody do tego, tym oto pędzlem, to rzeczywiście na głowie piana, taka realny zalążek piany się tworzy, więc to jest super. Czy jest źle, naprawdę źle i nie da się całkowicie? W żadnym wypadku, jesteśmy ogoleni, jest wszystko w porządku, więc czy ten produkt bym rekomendował? Tak, jest kolejny z tych wynalazków, że tak powiem, bezobsługowych, który może zostać użyty, który daje rady, któremu nic się złego nie dzieje, który daje na tyle wystarczający poślizg, żeby się sensownie ogolić na głowie. Bo ja tylko i wyłącznie tą powierzchnię preferuję do takich wynalazków. Więc jeszcze raz bardzo Ci, Kuba, dziękuję. Przypominam, Kuba, opowieści przy kawie.
bardzo przyjemna kwestia. Poznaliśmy, zopiniowaliśmy nowe doznanie, nowa opinia. Super. Za to, jeżeli chodzi o pana Rexa Page, znam lepsze maszynki, jeżeli chodzi o golenie głowy. Mam opinię już na ten temat, a to jest dla mnie zawsze wiodące, żebym sam osobiście się przekonał, czy coś mi odpowiada, czy coś mi nie odpowiada. Najzwyczajniej w świecie, jak to w życiu. Czasami się ludzie rozchodzą, bo im po prostu nie po drodze. I mi też nie po drodze z Rexem Page. Taka konkluzja. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Golenie głowy zakończony. Piękny połysk nam tutaj, efekt finalny. Właśnie to jest to, słuchajcie, że Balfrog doda trochę tego połysku. Naprawdę, zobaczcie. Więcej tego światła w czaszce. Czyli jest dobrze? Jest dobrze! Dziękuję Wam bardzo za golenie głowy. Następne już niedługo. Jak skończymy serię, będzie po pojedynku. Przegolimy się, a co? Pewnie, że się przegolimy. Także chyba, tylko wiecie co, już tak trochę tęsknię, żeby Wam pokazać, że pędzel na głowie to naprawdę jest dobre rozwiązanie. A przede wszystkim maszynka, która nam da piękne, bezproblemowe, intuicyjne, łatwe i przyjemne i bardzo ciekawe golenie. Bo że tu musi być gładź idealna, to oczywiście każdy z nas golących się tradycyjnie na głowie wie. Dziękuję Wam bardzo. Miłego popołudnia życzę. Cześć.